Cześć, jak tam po ostatnim treningu? Wszystko ok? Są zakwasy? U mnie też, dlatego trochę je muszę rozruszać i zaraz lecę na trening, bo dzisiaj ćwiczymy bardziej dynamicznie, więcej poskaczemy i głównie zajmiemy się dzisiaj brzuchem i naszymi nogami, więc dajcie mi chwilę i będziemy zaczynać. Dzisiejszy trening jest po prostu inny od poprzedniego, nie jest ani lepszy, ani gorszy, jest po prostu inny, więc dla tych, którzy ostatnio się troszkę nudzili, bo było troszkę za spokojnie, to dzisiaj powinni być bardzo zadowoleni. To, co jest nam potrzebne, zanim rozpoczniemy ćwiczenia, to tak jak mówiliśmy ostatnio, przede wszystkim dużo dobrych chęci do pracy, chęci do wysiłku. Po drugie, troszkę miejsca, kwadracik 2×2 w zupełności nam wystarczy. Po trzecie, coś do picia. I po czwarte, zarezerwować sobie proszę około 45 minut, tak jak ostatnio. Zaczynamy. Zaczynamy sobie od rozgrzewki. Dzisiaj zaczniemy już troszkę bardziej dynamicznie, bez krążenia na razie stawami skokowymi. Poskaczemy sobie na razie prawa, lewa strona, więc przeskakujemy. Trzymamy pozycję lekkiego rozkroku. Staramy się raz równocześnie obciążać jedną, raz drugą stronę. Staramy się tego zrobić około 20 takich przeskoków na stronę, więc taki prawa, lewa liczymy jako raz. Tak dojdziemy sobie do 20. Jeszcze chwilkę. Super. Jeśli mamy to zrobione, to jeszcze cały czas pozostajemy w takim troszkę szybszym ruchu. Ostatnio robiliśmy sobie podskoki. Dzisiaj też troszkę poskaczemy, ale dzisiaj od razu będziemy sobie zamieniać i wchodzić z jednego skakania do drugiego, czyli raz mamy rozkrok, jedna noga z przodu, rozkrok, druga noga z przodu. I taki zestawik do boku, jedna z przodu, do boku, prawa liczymy jako raz. Też około 20 takich podskoków proszę wykonać. Dzisiaj sporo będzie skakania, więc warto by się dobrze do tego przygotować. Zarówno ten rozkrok, jak i jedna noga z przodu, jedna z tyłu, jeśli chodzi o odległość, zależy od nas. Im będzie to większe, tym prawdopodobnie skoki będą dłuższe, bo po prostu będziemy musieli bardziej wyskoczyć do góry, żeby dokonać tej zmiany. Jeśli już mamy zrobione, zatrzymajmy się chwilkę, spróbujmy troszkę sobie pooddychać, żeby wrócił nam ten oddech, który mieliśmy na początku. Chwilka przerwy. Cały czas pamiętajmy o tym, żeby ta przerwa była w miarę możliwości czynna, więc lekko sobie z nogi na nogę poprzechodzić. Jeśli już chwilkę odpoczęliśmy, teraz wychodzimy jedną nogą do góry kolanem. Wracam, ta sama nóżka idzie prosta nam z przodu. Ugięta, wyprostowana, troszkę elementów takiego stretchingu dynamicznego. Zaczynam od kolana i następnie daję wyprostowaną nogę do przodu. Powtórz 10 razy na stronę, z czego wyjście kolanem i wyprost nogi w przód liczymy jako raz. Dobrze idzie. Zrobimy sobie jeszcze raz. Ok, jeśli mamy, zaczyna druga nóżka. Kolano, prosta noga. Kolano, prosta noga. Kolano, prosta. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pamiętaj o pracy ramion. 9 i 10. Świetnie. Jeśli to mamy, to teraz chwilkę odpoczniemy. Siadamy sobie. Jesteśmy w pozycji siadu. Próbujemy sobie przyjąć pozycję 2 razy 90 stopni, czyli musimy pod jednym i pod drugim kolanem złapać sobie kąt prosty. Jeśli jest problem z przyjęciem tej pozycji, proponuję zacząć sobie od tego, że siedzimy, stopy mamy na piętach i w tej pozycji tak jakbyśmy chcieli się lekko przewrócić na bok. Lekka korekta i pozycję powinniśmy ładną otrzymać. W tej pozycji, w której jesteśmy, zajmujemy się na razie nogą, która jest z tyłu, więc jeśli tam jest mój przód, to jest moja noga z tyłu. Unoszę nogę w kolanku, tyle ile jestem w stanie. Troszkę chcemy rozruszać nasze biodra. 10 powtórzeń wykonujemy. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak to mamy,
Zmieniamy pozycję. Druga noga, patrzymy się, tam jest teraz mój przód. 2, 3. Zakres ruchu zależy od nas. Jak jesteśmy w stanie, oczywiście podnośmy ją wyżej, ale może się okazać, że będzie problem z początku, więc proszę to robić dokładnie, tak żebyśmy czuli, że nasze bioderko troszkę przy tym musi się aktywować. I 10. Ok. Jeśli zrobiliśmy, proszę sobie wstać. Ustawiamy się teraz w lekkim rozkroku. Ręce układamy na biodrach i delikatnie staramy się zacząć nimi kręcić. Zaczynam od małych kółeczek, tak jak ostatnio mówiliśmy, poprzez coraz większe, aż dojdziemy do naprawdę takiej dużej objętości tego krążenia. Świetnie. I z drugiej strony zaczynamy robić dokładnie to samo. Też zaczynam pomalutku, a później po obwodzie jak najbardziej staram się tymi biodrami zakręcić i wszystko powinno nam super wyjść. Jeśli chodzi o ilość powtórzeń, możemy to robić wspólnie. Jeśli ja zrobię ich troszkę za mało, a Ty będziesz potrzebować troszkę więcej czasu, śmiało można zastopować film, dokończyć swoje i dopiero dalej go wznowić i kontynuować razem ze mną. Jeśli to już mamy, zostaje z nami lekki rozkrok, ręce cały czas na biodrach. Wypycham teraz biodra lekko do przodu, trzymam chwilkę w tej pozycji i w przeciwną stronę robię teraz opad tułowia. Pamiętaj o tym, żeby mieć proste plecy i postarać się zejść w tej pozycji jak najniżej możemy, rozciągając tył naszych nóg. Znowu wypycham lekko biodra do przodu, delikatnie. Jeśli ktoś ma ból w odcinku lędźwiowym, bardzo proszę tego ćwiczenia po prostu nie robić, ominąć, poczekać na to, co będzie dalej. Wypychamy biodra do przodu i robimy sobie opad tułowia. Poproszę łącznie tego zrobienia około 8, także w swoim tempie nie spieszymy się. Jeśli już skończyłeś, to po prostu na mnie poczekaj, a jeśli jeszcze chwilę, no to ja poczekam na Ciebie. Dobra, ja wykonuję ostatnie powtórzenie. No i świetnie. Mamy już część ciała przygotowaną. Idziemy sobie teraz dalej. Ustawiam się w lekkim rozkroku. Wypuszczam barki przed szereg i staram się teraz robić krążenia samymi barkami w tył. Od boku wygląda to w ten sposób. Po 10 powtórzeniach zawracam, czyli barki są z tyłu, klatka piersiowa jest wypchnięta mocno do przodu i też wykonuję sobie 10 takich krążeń w przód. Świetnie, jak to nam się udało, włączamy sobie teraz pracę jedną ręką, krążymy w przód, drugie ramię możemy sobie położyć tutaj gdzieś na barku, w okolicach piersi, żeby po prostu mogło troszkę uczestniczyć w tym ruchu, nie zwisało sobie z boku. Około 10 powtórzeń poproszę do przodu. Zaczynamy to samo, ta sama ręka, tylko że w tył. 6, 7, 8, 9, 10. Drugą rękę poproszę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W tył ta sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Następne ćwiczenie, które teraz robimy. Stoimy w lekkim rozkroku. Ręce układamy sobie w ten sposób. Kąt prosty między ciałem a ramieniem. Kąt prosty między częścią ramienia, a później przedramieniem w łokciach. Prostuję ręce w górze. Wracam do tej samej pozycji. Opuszczam w dół osią obrotu. Jest moje ramię od barku do łokcia. Robię takiego krzyżaczka, nazwijmy to, po skosie, dotykając dłońmi o biodra i tak samo wracam, jakbyśmy odwracali film. Starajmy się, jak schodzimy w dół, dojść do sytuacji, gdzie raz lewa ręka prowadzi nas od góry, wykonuje to samo, raz prawa ręka prowadzi nas od góry. Fajne ćwiczenie, wymagające ćwiczenie. Zaraz prawdopodobnie będziemy czuli, że nasze ramiona i barki się troszkę zmęczyły. Proszę to zrobić około 8 powtórzeń, z czego takie pójście do góry i zejście w dół liczymy sobie jako raz.
Ostatnie powtórzenie. Hop, hop. Ok. Odpocząć troszkę. Na ostatnim treningu dość sporo robiliśmy sobie takiego rozluźnienia nóg. Teraz bardzo podobnie chcemy troszkę z naszych ramion zrzucić, bo przed chwilką trochę popracowały. Następna sprawa, skupmy się teraz na naszych nadgarstkach. Łączymy ręce w koszyczek i zaczynamy sobie kręcić nadgarstkami. Na razie w jedną stronę. Spokojne tempo. Staramy się łokcie mieć w miarę szeroko i delikatnie nawzajem tymi dłońmi na siebie naciskać, żeby zwiększyć nacisk. Jeśli pokręciliśmy w jedną stronę, odkręcamy w drugą stronę. Raz w jedną, raz w drugą teraz możemy. Myślę, że tak około 10 powtórzeń na stronę w zupełności powinno nam wystarczyć, żeby je troszkę rozruszać. Dzisiaj też będą trochę pracowały. I jedno z ostatnich ćwiczeń naszej rozgrzewki. Ustawiamy się w lekkim rozkroku. W tej pozycji, zaczynając od opadu tułowia, schodzę sobie w dół, prowadzę dwie ręce w przód. Jestem w pozycji podporu, leżąc przodem. W tej pozycji, w której jesteśmy teraz, zaczynam od wbicia bioder w ziemię. Wzrok kierujemy do góry. Chwilkę tą pozycję trzymam. Następnie wycofuję biodra do tyłu. Głowę staramy się spojrzeć nią między nogami. Chwilkę trzymam pozycję. Wracam do tego, z czego zaczynałem. I wycofując dłonie, prostuję się. Powtórzymy to sobie 5 razy. Już raz mamy za sobą. Hop. Bioderka w dół, wzrok do góry, biodra do góry, wzrok za siebie i odprowadzam ręce do tyłu. Drugie powtórzenie. Bioderka w dół, bioderka w górę, wycofuję. Trzecie powtórzenie. Bioderka w dół, do góry. Albo przez poziom znowu, albo już z tej góry można się wycofać. I ostatni raz. Schodzimy w dół. Biodra w dół. Do góry. I wycofuję. Super. I ostatnie ćwiczenie. Troszkę znowu rozruszamy sobie szyję. Zaczynając od uniesienia głowy do góry i opuszczenia w dół. Dobrze, wykonamy sobie teraz przetoczenia, troszkę jakbyśmy się uśmiechali. Chcieli od ucha do ucha przetoczyć szyję. Szczególnie zwrócić proszę uwagę, jak będziemy w dole, że ta głowa naprawdę nam mocno spada. Jakby miała zaraz właśnie tutaj dotknąć dolnych części naszego ciała. Ok? I ten sam uśmiech, tylko że teraz tyłem. Czyli robimy przetoczenia w tył. Od ucha do ucha. Dobrze. Łyczek wody. Skończyliśmy naszą rozgrzewkę. Przygotujmy się do części głównej. Witam serdecznie w części głównej. Jesteśmy już po rozgrzewce. Łyczek wody, mam nadzieję, że już też był wzięty. Bardzo proszę przygotować sobie może do tych rzeczy, o których mówiliśmy na początku, jeszcze jakiś mały ręcznik. Może się przydać, bo tak jak mówiłem na początku, dzisiejszy trening będzie mocniejszy niż ostatnio, więc troszkę potu może nam się pojawić na naszym ciele. Także warto się w takie akcesoria zaopatrzeć. A teraz jeszcze parę słów o tym, co będziemy robić. Mamy 5 ćwiczeń, z tego się składa nasza seria. Każde ćwiczenie wykonujemy w czasie 30 sekund jak ostatnio, 15 sekund odpoczywamy. Dzisiejsze ćwiczenia są tak ułożone, że można śmiało przyspieszać z tempem, więc jeśli moje tempo będzie za wolne, bądź też za szybkie, śmiało można trochę albo zwolnić, albo przyspieszyć w zależności od tego, czego aktualnie potrzebujecie. Po każdej serii mamy minutę przerwy, nie jest to za długi czas, ale wystarczający, żeby się napić, pochodzić trochę. Pamiętajmy o tym, że właśnie przerwa to nie jest takie błogie leżenie, tylko to jest właśnie jakieś poruszanie się zawsze w ruchu,
Będzie to lepsze dla naszych mięśni i dużo łatwiej będzie nam z powrotem wznowić ten wysiłek. Więc jeśli jesteśmy gotowi, bo ja już tak, to zaczynamy za 3, 2, 1, start. Pierwszy mamy bieg bokserski. Staramy się wyżej troszkę podnosić kolana niż przy zwykłym biegu i staramy się wyprowadzać proste ciosy. Nie muszą być one jakoś bardzo technicznie wykonane po boksersku, więc po prostu wyrzucamy proste ręce przed siebie. Staramy się trzymać tempo. Jeśli jest za wolno albo za szybko, to wiadomo co robić. Albo zwalniamy, albo przyspieszamy. Dobra, mamy to. Następne ćwiczonko będzie to padnij i powstań. Łatwiejszy wariant bez pompki, trudniejszy i ja do niego zachęcam z pompką, albo na kolanach, albo zwykłą. Czyli mam przysiad, wyrzucam nogi, pompeczka, wracam, wyskakuję do góry. To jest ten wariant najcięższy. Jeśli chcemy troszkę lżej, wyrzucam nogi, mogę przejść na kolana, ugiąć ręce, wrócić, wyskoczyć. Czyli w tym wariancie, jeśli chcemy jeszcze prościej, wystarczy zejść w dół, wyrzucić nogi, wrócić i wyskoczyć. Ok, koniec tego. Teraz położymy się na ziemię. Będziemy sobie robić nożyce pionowe w leżeniu. Pamiętajmy o odcinku lędźwiowi kręgosłupa. Układamy się w pozycji. Możemy się podeprzeć troszkę na przedramionach. Wyprostowane nogi, palce w dół i pracujemy w zakresie około kilkudziesięciu centymetrów od ziemi. Im wyżej do pewnego momentu, to będzie po prostu luźniej. Im niżej, tym będzie ciężej. Pilnujemy odcinka lędźwiowego, żeby nam się nie odklejał. W tej pozycji to niemożliwe, ale jeśli zdecydujemy się na ten wariant, to uważajmy po prostu na nasze lędźwie. Dobra, rowerek mamy. Następne ćwiczenie również na brzuch. Będzie to wspinanie. Pozycja jak do pompki. Podciągamy kolana do góry. Wariant dynamiczniejszy w ten sposób. Wariant wolniejszy. Możemy wytrzymać chwilkę nogę. Wtedy głowa idzie lekko w dół. Jakbyśmy chcieli dotknąć czołem do kolana. Który wariant wybierzemy, zależy od nas. W obu bardzo mocno powinniśmy czuć mięśnie brzucha. Także jeśli komuś na tym zależało, to proszę bardzo. Ok. I ostatnie ćwiczonko. Wstajemy. Teraz robimy sobie łyżwiarza. Przeskakujemy z prawej na lewą, z lewej na prawą. Pamiętamy o ruchu ramionami. Czyli zaczynam. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Nie są to wysokie skoki, jak widać. Przemieszczam się właściwie na rozstaw mojego rozkroku. Natomiast pamiętam o tym, że wraz z wyskokiem mam pomagać sobie pracą ramion. Wyskok nie jest daleki, lekko na boki, w miarę na jednej linii. Ok, dobra. Pierwsza seria już za tobą i za mną przy okazji. Dzisiaj dużo trudniej mówić w trakcie ćwiczenia, więc mam nadzieję, że po tej pierwszej serii, którą sobie omówiliśmy, w tej drugiej wystarczą tylko krótkie hasła i będziemy wiedzieli, co z czym, po co, jak i dlaczego. Więc chwilka przerwy. Można troszkę wody się napić, ale nie za dużo, pamiętajcie, bo jak wypijemy sporą ilość płynu, to później, szczególnie przy takich ćwiczeniach, jak będziemy podskakiwać, będzie ona się w nas przelewała. Więc łyczek, żeby tylko sucho w gardle nie było. No i zaraz będziemy ruszać. Pierwszy był bieg bokserski. Jak za wolno, to przyspieszamy. Jak za słabo, to podnośmy wyżej kolana. I tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj możliwości jest bardzo wiele, żeby sobie ten trening po prostu utrudnić. Podczas biegu pamiętajmy, że pięty mają być nad ziemią. Staramy się to robić
na samych palcach. Jeśli chodzi o synchronizację, tak jak podczas marszu, tak jak podczas biegu, jak się poruszamy, jak lewe kolano mamy w górze, to prawą nogę z przodu, analogicznie druga strona. Następne ćwiczenie, padnij, powstań, wariant, przypominam, z pełną pompką, z pompką na kolanach albo bez pompki. Przysiad, wyrzut, pompka, powrót, wyskok. Ok, przepraszam za chwilowy brak mojego głosu. Chciałem trochę pooszczędzać powietrza. Układamy się na plecach. Proponuję tą pozycję. Będzie najbezpieczniej. Nożyce pionowe nogami. Brzuch mocno napięty. W tej pozycji o odcinek lędźwiowy się nie martwimy. Jeśli wybieramy ten wariant, proponuję albo wsadzić sobie ręce pod lędźwie, ewentualnie jakąś poduszkę, ale myślę, że najbezpieczniej będzie pracować na łokciach z łopatkami odklejonymi, proste nogi, więc one też tutaj nam pracują, ale głównie brzuch. Superancko. Następne ćwiczenie to wspinanie. Mam nadzieję, że pamiętamy. Dwa warianty, przypominam, albo z przytrzymaniem, albo z szybką zmianą. Pamiętajmy o oddechu. Oczywiście nie oddychamy tu co jeden, bo byśmy się zaoddychali, ale myślę, że po 3-4 ten wydech i później wydech jak najbardziej wskazany. Ok. I ostatnie ćwiczenie to łyżwiarz. Chyba najmniej intensywne z tego wszystkiego, ale proszę o skupienie. Prawa, lewa. Staramy się amortyzować ten nasz skok w trakcie lądowania, więc jak się wybijam, to odbijam się. Noga jest prosta, ale jak ląduję, no to lekko tą nogę muszę ugiąć, żeby było na czym łagodnie wylądować. Jak jest za lekko, zwiększmy troszkę te wyskoki na boki. Ok. Jesteśmy w połowie. Świetnie idzie. Łyczek wody. Wytrzeć czoło. I zaraz startujemy. Jeszcze 2 serie zostały. Liczę, że po dzisiaj również ciekawie nasze ciała zareagują na to, co tu robimy. Chociażby przez zakwasy. Ale tak potocznie się mówi, zakwasy trwają chwilę, bo kwas mlekowy w naszym ciele nie utrzymuje się tak długo, jak czasem niektórym się wydaje, że po 2 dniach mam zakwasy. Raczej są to po prostu nasze mięśnie, które zostały ruszone, więc raczej bezpieczniej by to nazywać bólami mięśniowymi. Ale jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi. Pamiętajmy o rozruszaniu się troszkę w tej przerwie, żeby się nie zastać. No i zaczynamy. Bieg bokserski. Wysoko podnosimy kolanka. Proste ręce nie muszą być w pięści. Możemy dawać je już luźne do przodu. Nie ma to znaczenia. Chyba że trenujemy sztuki walki. No to wtedy wiadomo. Zawsze można się do tych ciosów troszkę bardziej przyłożyć. Ok, świetnie poszło. Padnij, powstań z pompeczką. Nie wymiękamy, tylko robimy tak jak należy. Jeśli oczywiście nie ma przeciwwskazań.
Przysiad, wyrzut, pompka, powrót, wyskok. Dobrze. Świetnie poszło. Teraz będziemy mieć nożyce pianowe. Układamy się. Zaczynamy. Brzuchy napięte. Lędźwie bezpieczne. Ręce z boku dla stabilizacji sylwetki. I pracujemy. Palce w dół, pamiętajcie, no góry też mogą być, ale myślę, że dużo wygodniej będzie je trzymać w takiej pozycji nienaprężonej, ale jednak w dół. Dobrze. Nie musimy wstawać. Następne mamy teraz wspinanie. Zaczynamy. Pamiętajmy o tym, żeby podnosić tu nogi do góry, bo jak mamy śliską podłogę, czy jakąś tam matę, to wtedy po prostu się ślizgamy. A my mamy te nogi podnieść do góry, zapracować troszkę nogą, zapracować troszkę brzuchem. Oddychamy. Świetnie. Ostatnie ćwiczenie w tej serii. Łyżwiarz. Spróbujmy teraz względem początku zwiększyć troszkę te nasze skoki na boki. Zaczynamy. Tak jest. Prawa, lewa, prawa, lewa. Pamiętaj o amortyzacji. Dobrze idzie. Szybciej może być tak. Jak starczy sił, proszę bardzo. Ok. No i dotrwaliśmy do ostatniej serii. Ostatnia seria już teraz. Za parę chwil. Więc jeśli dotrwałaś do tego momentu, gratuluję. Jeśli jeszcze Ci mało, zapraszam na ostatnią serię. Jak widać, mam koszulkę taką, że nie zdradza moja twarz, czy jest ciężko, czy nie. Mam nadzieję. Także ja incognito, ale tam po drugiej stronie ekranu może być różnie. Jak miał inną koszulkę, to pewnie też by było inaczej. Bieg bokserski na początek. Pamiętajmy o tym ruszaniu się w przerwie. Dwa, jeden, start. Możemy dać już z siebie teraz wszystko. To jest ostatnia seria. Proszę się nie oszczędzać. Jeśli oczywiście coś boli, to odpuścić. Ale jeśli to tylko zmęczenie, to spróbujmy kontynuować do końca. A jak czujemy, że możemy więcej, to dajmy to z siebie. Zaraz coś dobrego zjemy, poleżymy, odpoczniemy. Będzie dobrze. Ok. Chwilka przerwy. Padnij, powstań. Jak do tej pory było na zmianę, raz całe pompki, raz bez pompek, albo na kolanach. Zróbmy teraz całe. Ostatni raz. Zaczynamy.
Gratuluję. Chyba najtrudniejsze ćwiczenie za nami. Nożyce pionowe. Startujemy. Brzuszek napięty. Nogi nie za nisko, nie za wysoko. Optymalny zakres ruchu. Tyle co daję w dół, tyle oddaję do góry. Damy radę. Świetnie. Wspinanie. Starczy się przekręcić na drugą stronę albo trochę na kolanach chwilkę. Podpieramy się. Zaczynamy. Zaraz koniec. Możemy przyspieszyć. Wysoko kolana. Bardzo ładnie. Wstajemy. Ostatnie ćwiczenie. Łyżwiarz. Pamiętaj o pracy ramion. Start. Przyspiesz. Bardzo ładnie. Dzięki za tą część. Łyczek wody. Wytrzeć się. Ewentualnie przebrać. I zaraz spotykamy się na rozciąganiu. Ostatni punkt naszego dzisiejszego spotkania to rozciąganie. Zaczniemy sobie dzisiaj od góry ciała, przez środek i skończymy na naszych nogach. Z góry ciała, jeśli robiłaś pompki, to na pewno troszkę piersiowe bolą, więc warto by było ustawić się przy ścianie, ułożyć sobie rękę na początku przyklejoną do ściany w pozycji mniej więcej kąta 90 stopni między całym ciałem, tutaj gdzie stoję, a ramieniem. W tej pozycji staramy się, żeby troszkę nasze ciało od boku przylegało do ściany. Staramy się obrócić, ja na kamerę, wy tak jakby was ktoś wołał bez skręcania ciała. W tej pozycji delikatnie sobie stoimy, tak żebyśmy czuli, że nasz mięsień piersiowy, czyli tutaj ten obszar ciała, po prostu się rozciąga. Jeśli chwilkę tak przytrzymamy, chwilkę mówię tutaj o czasie około 20-30 sekund, czuję, że już troszkę za mało ciągnie, to ustawić się, chwilkę rozluźnić, ustawić to ramię pod kątem, już teraz nie 90 stopni, a bardziej rozwarty i w tej pozycji to samo powtórzyć. Też około 20-30 sekund potrzymać w tej pozycji. 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnić chwilkę, ustawić się drugim bokiem. Najpierw 90 stopni, przyklejeni jesteśmy do ściany. Obracam się na bok i chwilę tą pozycję trzymam. Jeśli w tej pozycji czujemy, że za mało się rozciągamy, możemy wykorzystać to ramię wolne, które mamy tutaj, oprzeć je o ścianie i takim ruchem jak podczas robienia pompki, czyli odpychającym od siebie, staramy się pogłębić ten skręt naszego ciała. Chwilkę rozluźniam, ustawiamy rękę, kąt rozwarty, ta sama sytuacja. Zaczynam od skręcenia samej głowy, co powinno wystarczyć, ale jeśli nie, ręka pomaga, delikatnie od ściany się odpycha. Trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Chwilka. Przejdziemy sobie teraz do środka naszego ciała, więc wchodzimy troszkę w dół.
w tej pozycji, w której jesteśmy teraz, musimy się troszkę ułożyć do tej pozycji, którą robiliśmy ostatnio, czyli biodra sobie wbijemy w ziemię, wzrok skierujemy do góry, głęboko będziemy oddychali, z każdym wdechem postaramy się lekko wyżej ugiąć, znaczy lekko wyżej unieść naszą głowę. Jak czujemy, że to nasz maks, zostańmy tu w 3 oddechach. Przejść sobie proszę teraz do tego ukłonu japońskiego, co też go ostatnio robiliśmy. Dzisiaj plecy niezbyt nam pracowały, może troszkę w tym spinaniu i podczas pompek mogły dostać w kość, ale robimy to jako po prostu przeciwwagę tej syrenki, co była przed chwilką. Przejdźmy do niej jeszcze raz. Już teraz tylko w tej najwyższej pozycji. Raz. 2. I 3. Wracam do ukłonu. Super. Korzystając, że jestem w tej pozycji niskiej, kręg jednonóż, druga nóżka wyprostowana do boku. Teraz, jeśli siedzę w ten sposób, to jest moja lewa strona. Staram się lewą ręką, patrząc cały czas do przodu, sięgnąć za palce. Tyle, ile oczywiście będę w stanie. Jeśli się uda, to świetnie. Przytrzymać proszę chwilkę tą pozycję. Można zajść troszkę dalej. Trzymamy, 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 trzymamy. Odpuszczam do góry, do tej samej nogi, tylko że przeciwległa ręka, więc muszę teraz skręcić troszkę nasze ciało. Mogę się podeprzeć lewą i prawą staramy się sięgnąć. Powinno być ciężej, ale oczywiście jest to do zrobienia. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. 4, 3, 2, 1. Odpuszczamy, plus. I druga strona. Jestem, paluszki mam zadarte, patrzę się na wprost. Staram się sięgnąć prawą ręką do prawej nogi. Udało się. Trzymam pozycję. Oddycham sobie. Z każdym wydechem mogę troszkę pogłębić pozycję, w której jestem. Pięć, 4, 3, 2, 1. Wyprostować się. Skręcam ciało. Prawa noga. Więc lewą staram się dotknąć. Oj, dużo ciężej. Chyba dotąd dam radę. Można pod kostkę i trzymamy. Trzymamy, trzymamy. O, dobra, nie ma wstydu. Pięć, 4, 3, 2, 1. Ok. Bardzo ładnie. Teraz położymy się na plecach. Podniesiemy lekko dwie nogi do góry. Ostatnio to robiliśmy bardzo podobne ćwiczenie przy okazji pośladków. Teraz troszkę sobie poruszamy biodrami na zakończenie, żeby trochę wróciły do stanu pierwotnego, czyli znowu jedna noga lekko ugięta, druga zaczepiona o kolano. Teraz już nie przyciągam tego tak jak ostatnio, tylko w tej pozycji tą rękę od strony kolana staram się wyprostować, rozpychając kolano tej nogi, którą mamy zaczepioną. A ta noga przy okazji mocno w tą stronę, jakbyśmy się chcieli nią nakryć. Jeśli będzie za ciężko, bo już nogi mamy zmęczone, możemy ułożyć sobie tą nogę na ścianie, mamy wtedy podpór i odchodzi nam jedno zmartwienie. Trzymam chwilkę. 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnić chwilkę, podnieść drugą, zaczepić, rozepchnąć i podtrzymać. Pamiętajmy, że ta noga, która tutaj nam trzyma tą konstrukcję, mocno w tamtą stronę, jakbyśmy się nią chcieli nakryć, więc troszkę te dwie siły muszą przeciwstawnie działać. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Podnosimy się. Ustawiamy się przy ścianie. Ostatnio robiliśmy sobie w klęku.
był klęk jednonóż, mieliśmy blisko nogę przyciągniętą, że pięta była przy pośladku. Dzisiaj to samo, tylko że w staniu, czyli stoimy sobie, przyciągam sobie piętę do pośladka, staram się teraz złączyć nogi w kolanach. W trakcie tej pozycji, jak są nogi złączone w kolanach, dużo bardziej poczujemy udo od przodu, czyli ten nasz mięsień czworogłowy. Możemy dorzucić sobie drugą rękę, zawsze to troszkę więcej siły i mocno staramy się tak mechanicznie przyciągnąć piętę do pośladka. Jesteśmy podparci o ścianę, więc nie ma mowy, że coś nam się tutaj złego wydarzy. Przytrzymać sobie, tak jak mówiliśmy ostatnio, około 30 sekund. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puszczamy, rozluźniamy, ustawiamy się drugim bokiem do ściany, łapię za nogę, kolana blisko siebie, pięta mocno przyciągnięta do pośladków i trzymamy. Do 30 sekund trzymamy. Jak coś tam jest nie tak, można się trochę bardziej pochylić, o tą ścianę oprzeć, żeby lżej się trzymało. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puszczamy. Ok. I ostatnia rzecz. Ustawiamy się, lekki rozkrok, to jest pozycja początkowa. Jedną nóżkę za drugą zakładamy, tak żeby poziom i jednych i drugich paluszków nam się wyrównał. W tej pozycji dwie ręce dajemy sobie w dół, robimy skłon tułowia. I ja dziękuję bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta forma się podobała. Na pewno było dużo mocniej niż ostatnio. Jeśli nie dawałeś rady, nic z tym złego. Treningi wychodzą raz na tydzień, więc śmiało ten trening można sobie powtórzyć jeszcze raz. Następny trening będzie miał formę bardziej taką, jaką miał ten pierwszy, więc będzie troszkę ćwiczeń takich, gdzie wolniej będziemy robić ćwiczenie, bardziej będziemy bazować na spięciu naszych mięśni i przytrzymaniu tego. Bardzo dziękuję za dzisiaj, miłego weekendu życzę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!